Cześć, mamy tutaj dele z poprzedniego odcinka. Jak ktoś nie wie, skąd go mam, to polecam obejrzeć poprzedni odcinek. Zobaczymy sobie, co tam się kryje w środku, co się z nim dzieje. Jeszcze co, zobaczymy, czy ten zasilacz faktycznie działa, czy nie. Dobra, jeżeli działa, to tutaj się zapali światełko. O, światełko mamy. Zobaczymy, jakie napięcie mamy. (19,6 V), czyli dobre mamy napięcie. Skoro działa, to na razie zobaczymy, co się dzieje, jak podłączymy tego laptopa. Bateria jest. Tu mamy włącznik. Nic się nie dzieje. Podłączymy teraz ten zasilacz. O, ja ułożyłem, co się dzieje. Światełko zgasło. Teraz, żeby z powrotem zasilacz działał, trzeba go odłączyć od prądu. Podłączyć jeszcze raz i będzie działał. Jest to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, co znaczy, że mamy zwarcie w laptopie. Po podłączeniu, jeżeli zasilacz wykryje zwarcie, światełko od razu zgaśnie, żeby prąd nie płynął na płytę, żeby się nic dalej nie stało z tym. Czyli tak, podłączamy. Widać. Podłączamy i w momencie podłączenia tutaj dioda gaśnie. Świeci się, podłączam teraz i gaśnie. W takiej sytuacji jedyne, co można zrobić, to go rozebrać, wyjąć płytę, poszukać, gdzie jest zwarcie. Zobaczymy, jak to wygląda. Może ja go już sobie rozbiorę i wrócimy, jak będę miał wyjętą płytę. No, tak zrobimy. Dobra, płytę mamy wyjętą. Sobie sprawdzimy pierwsze dwa MOSFETy zaraz za złączem zasilania. Bo bardzo często właśnie one są zwarte. Przełączymy sobie na diodę, będzie pikało. Tu mamy plus. Sobie weźmiemy za pierwszym MOSFETem. Tu jest OK. No, ten jest dobry. Sobie włączę na mikroskop, będę miał trochę większe, bo strasznie małe są. Dobra, już przełączam. Dobra, tutaj mamy złącze zasilania. I tu są zaraz te dwa MOSFETy. W pierwszej kolejności trzeba je sprawdzić. Tu mamy plus od zasilacza. Tu
Tu idzie sobie tutaj, tu. No i ten jest ok. Do bramki też zobaczymy. W takim razie zobaczymy sobie drugiego teraz. Drugi też wygląda na w porządku. No. Wepniemy sobie tutaj. Sobie przylotujemy kabelek. I podłączymy serwisowy zasilacz. Zobaczymy, co tu będzie zwarte. Jeszcze byśmy mogli sobie na cepkach zobaczyć. Jak będzie gdzieś niska oporność, to będzie wiadomo od razu, gdzie szukać. Mamy 450 ohm, to jest ok. Tu będzie prawdopodobnie 3,3 i 5 V lub odwrotnie. No, tu mamy prawie 5 kΩ, to będzie dobrze. A tutaj mamy mało, 80 ohm mamy. Nie wiem, czy od razu tutaj się nie wpiąć. Osiem ohm. 8. To może być dosyć dobra oporność, bo to będzie prawdopodobnie do procesora to coś będzie. Lub grafiki, nie wiem. Zobaczymy kolejną. Ta ma 100 ohm. Ta ma 3 mega ohmy. Trochę spada, ale tu jest ok chyba. Tu mamy 180 ohm, 120, 45 ohm jest. To też taka średnia wartość jest. Dobra, ja bym się wpiął tutaj, gdzie było najmniej. Najbardziej podejrzane to jest. Nie wiem tylko, czy ta jest 3.3, czy ta jest 3.3. Dlatego damy 3.3. Bo jeżeli będzie 5, a damy 3.3, to i tak będzie dobrze. Nie będzie za dużo.
Dobra. Dobra, ustawiłem na 3 V. O, mamy zwarcie. Mamy 1 amper pobór. Tu chyba nic z tej strony nie czuć. Tu coś jakby się robi takie letnie. Albo się wydaje. No, chyba tu się robi coś ciepłe. Ale to chyba z drugiej strony będzie. I to raczej nic ciekawego tutaj nie będzie. Nic ciekawego w sensie, że nic dobrego. Ściągniemy sobie chłodzenie. Bo chyba mam czarny scenariusz tutaj. Ale ktoś dokręcił mocno. Trochę za mocno. Żeby czasem nie było, że jest pokruszony rdzeń gdzieś tutaj. O! Ewidentnie za mocno skręcone. Pasta bardzo dziwna. Taka bardzo srebrna. Jakby ciekły metal. Tutaj to samo. Nie no, trzeba to zmyć. Nawet nie wiem, czy to jakiś lakier nie jest. Nie wiem, co to jest. Taki jakby wyschnięty, spastowany, ciekły metal. Nie mam pojęcia.
może pokażę jeszcze, jak wygląda. No, coś takiego mamy. No, to chyba będzie ciekły metal. No. A jeszcze tak niezbyt ładnie położone to wszystko. Naładowane tego. Tu strasznie blisko krawędzi. Nie zdziwi się, jak pod spód wleciało. No. A, także niezły bajzel ktoś tutaj zrobił. A jak to wleciało pod układ i ścieżki pozbierało, to się za dużo nie działa tutaj. Jak można tyle tego nawalić w ogóle? A to co to jest? Jakieś szkiełko? Wygląda jak kawałek tutaj tego krzemu z zewnątrz, ale on chyba cały jest. O, krzem jest chyba popękany na wierzchu.
Są albo jakieś rysy, albo pęknięcia, ale podejrzewam, że to pęknięcia będą. No. Tak, popękany jest. A to przez to, że na hamach ktoś dokręcał te śrubki. To już po zawodach jest. O, widać. Na kamerze też widać, że są te takie ryski widać. A pod mikroskopem widzę, że one idą przez cały układ tutaj. Tak jak masz w smartfonie szybka ci pęknie, to coś takiego tutaj jest. Także wiemy już, co robi zwarcie. O, na tym też to samo jest, na tym drugim. Też ma pęknięcia. Ja tego nie rozumiem. Jak ktoś czegoś nie wie, jak się robi. O, teraz ładnie widać. No, za mocno dokręcone było. O, tu też widać, długa krecha idzie. Nie dość, że nawalone ciekłego metalu pełno. Spokojnie na kilka płyt by to starczyło. Rozbabrane to jest. Do tego jeszcze dokręcone na hama. No to jak to miało się nie uszkodzić? Ja w ogóle tego nie rozumiem. No jak ktoś nie wie, jak to się robi, no to szuka jakiegoś poradnika czy czegoś takiego, nie? No w żadnym poradniku raczej nie ma nic powiedziane o tym, żeby na hama dokręcać te śrubki. Bo naprawdę małej siły nie mogłem użyć do tego. Bo naprawdę musiałem użyć dość sporo siły, żeby te śrubki odkręcić. No, dokręcone na hama, no, do oporu. Już bardziej się nie dało, gwint by się zerwał. No dobra, jedyne co możemy zrobić, to podłączymy sobie zasilacz i zobaczymy, jak się to grzeje. O, te wszystkie kreseczki tutaj. O, to wszystko tutaj to jest pęknięty rdzeń tutaj. Krzem jest pęknięty. Tu idzie taka ładna, wielka, długa krecha. Tu idzie. O. Może przybliżę, będzie to trochę lepiej widać. O, lepiej trochę to widać. To jest ewidentnie za mocno zrobione to.
No, grzeje się. 1 ampera gorące jak. No dobra, parę kropelek alkoholu poszło na to. I teraz podłączam. O, od razu. Od razu grzeje. Trochę dalej. O, teraz będzie lepiej widać. Dajmy jeszcze trochę. O. Podłączam. O. Puszczam. Podłączam. Dajmy trochę więcej tych amperów. Półtora ampera. Także to tyle z naprawy tej płyty. Naprawa jest nieopłacalna. Jest to podwójne oszustwo. Jedno to z tym stanem ogólnym, bo miał być cały niezniszczony, a do tego jeszcze sam uszkodził płytę przez brak swojej wiedzy i nieumiejętną wymianę pasty termoprzewodzącej. To jeszcze to zataił i wciskał kit, że nie wie co zepsute. Nawalił pełno tej pasty, która nie dość, że sama w sobie jest niebezpieczna, bo robi zwarcia, to jeszcze dokręcone na chama. Teraz to przynajmniej już wiadomo, dlaczego nie chciał, żeby go rozkręcać. Spojrzałem też na Allegro, na ceny części. Oczywiście używane, żeby było taniej. To żeby był w stanie takim, jak miał być w ogłoszeniu, to bym kupił chyba z 8 takich laptopów. Przykładowo górną obudowę kupimy za około 130 zł. DVD za jakieś 130. Dolną obudowę 80. Zasilacz około 100. Taśma dysku, której też brakuje, a też nie wspominał o tym, to 80 zł. Do tego dochodzi cena używanej płyty głównej w granicach 350 zł. To taka średnia cena, nie najwyższa i nie najniższa. Co nam daje koszt całkowity w granicach 870 zł. Niezła mina, co? Dorzucić trzeba jeszcze dysk, RAM i mamy już ponad 1000, a i tak nie mamy pewności, co jeszcze zniszczył, bo skoro jest takim oszustem, to bardzo prawdopodobne, że coś jeszcze jest. Może matryca, to by doszło kolejne 400 zł. Wiem, że to kosztowało tylko 110 zł i nie chodzi mi teraz o pieniądze, ale no chodzi o sam fakt, że jakim trzeba być człowiekiem, nie? Zwykły bezczelny złodziej i tyle. Szkoda w ogóle o tym gadać. No nic, dzięki za obejrzenie i życzę więcej szczęścia w zakupach niż ja tym razem. Cześć, pozdrawiam.